Witaj w słonecznej Hiszpanii. Nazywam się Klaudia Koza i dziś odpowiem na 7 najczęściej pojawiających się pytań, które zadają zarówno nasi klienci, jak i osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Pytaniem, które najczęściej otrzymuję, jest: za co cenię sobie wybrzeże Costa Blanca? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Przede wszystkim za 320 słonecznych dni w roku, dzięki czemu mogę się tutaj opalać i korzystać z tego słońca. Mamy piękne, piaszczyste plaże, wspaniałe morze, dobrą kuchnię i imprezy, które odbywają się w Hiszpanii bardzo często. Drugim najczęściej zadawanym pytaniem jest, czy z budżetem poniżej 1 000 000 złotych mam czego szukać na wybrzeżu Costa Blanca. Co prawda, rynek nieruchomości w Hiszpanii jest w ostatnich latach bardzo dynamiczny, ceny cały czas rosną, ale jeżeli nie musisz koniecznie mieć tej pierwszej linii brzegowej, albo niekoniecznie chcesz się skupiać na tych najnowszych nieruchomościach, najnowszych projektach, tylko jesteś otwarty bądź otwarta na rynek wtórny, jak najbardziej jesteśmy w stanie znaleźć dla Ciebie nieruchomość do 1 000 000 złotych. Pytanie numer 3 bardzo mnie zaskakuje, bo często pytacie o to, czy miasta na Costa Blanca zimą umierają. Odpowiedź brzmi nie. Costa Blanca to wybrzeże turystyczne, które funkcjonuje przez cały rok. Oczywiście mamy tutaj miejscowości, które są troszkę mniej turystyczne, spokojniejsze, ale nie ma tak, że mieszkania zabijają się deskami, restauracje nie funkcjonują i życia tam nie ma. W każdym mieście znajdziemy życie, w każdym mieście znajdziemy restauracje czy bary funkcjonujące i możemy z nich jak najbardziej korzystać. Wszystko zależy od tego, czy chcemy coś spokojniejszego, czy chcemy być w centrum uwagi i cieszyć się życiem takim nocnym, jak na przykład w Benidorm. Kolejnym pytaniem, jakie często mi zadajecie, to czy zakup nieruchomości się zwraca. Oczywiście, jak najbardziej zwrot jest realny. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, gdzie kupujemy naszą nieruchomość, ponieważ mamy lokalizację, gdzie ten ruch turystyczny jest większy, gdzie ten wynajem będzie miał większy potencjał, jak i ceny nieruchomości, ale też przede wszystkim tego, na ile sami z tej nieruchomości korzystamy, na ile oddajemy ją w zarządzanie i jaki model wynajmu przyjmujemy, czy to będzie wyłącznie wynajem krótkoterminowy, średnioterminowy, czy skupimy się na wynajmie mieszanym, bądź wyłącznie długoterminowym. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my w Costa Agent staramy się dopasować nieruchomość do potrzeb naszych klientów. W Hiszpanii dużo się słyszy, a raczej w Polsce dużo się słyszy o tym, że Hiszpanie są negatywnie nastawieni do obcokrajowców. Dlatego też często zadajecie mi pytanie, jak Hiszpanie podchodzą do nas Polaków, jak podchodzą do rodzin z dziećmi i czy jest tutaj bezpiecznie. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Mieszkam tutaj od kilku lat i widzę, że Hiszpanie podchodzą bardzo pozytywnie zarówno do obcokrajowców, jak i do rodzin z dziećmi. Jest bezpiecznie, można spacerować wieczorami i niczego się nie obawiać, więc jeśli tylko to blokuje Cię przed zakupem nieruchomości w Hiszpanii, możesz być spokojny. Jest tutaj całkowicie bezpiecznie. Kolejnym pytaniem, jakie często mi zadajecie, to czy życie w Hiszpanii jest drogie i ile kosztuje utrzymanie apartamentu tutaj? Moja odpowiedź jest prosta. Uważam, że życie w Hiszpanii jest cenowo bardzo zbliżone do życia w Polsce, a nawet pokusiłabym się o słowo, że jest troszkę tańsze, szczególnie jeśli porównamy miejsca w Polsce takie turystyczne, a jednak tutaj jesteśmy na turystycznym wybrzeżu Costa Blanca. Natomiast w kwestii utrzymania apartamentu i tych kosztów z tym związanych, to też mogę szczerze powiedzieć, że jest to tańsze niż w Polsce. Zarówno czynsze, opłaty za prąd, opłaty za wodę są niższe niż to, co zapłacimy w Polsce. Ostatnie pytanie z najczęściej zadawanych to: jak Wasza agencja nieruchomości na Costa Blanca może nam pomóc w zakupie? Chciałabym Wam powiedzieć, że pomagamy jako Costa Agent we wszystkim. Od wybrania nieruchomości, pokazania tych nieruchomości w Hiszpanii, poprzez cały proces zakupu i nie tylko. Jesteśmy z Wami na akcie notarialnym, jesteśmy z Wami też na odbiorze i często wspieramy Was też po zakupie w różnych kwestiach związanych czy z umeblowaniem, z urządzaniem, czy z późniejszym wynajmem turystycznym. Więc jeśli macie też jakiekolwiek inne pytania, zachęcam Was do kontaktu.
Myślę, że dzisiejsze odpowiedzi na pytania zgłębią także Twoją wiedzę na temat zakupu nieruchomości na Costa Blanca. Ale nie martw się, jeśli jakieś pytanie jeszcze Cię nurtuje, koniecznie skontaktuj się ze mną albo wejdź na naszą stronę costaagent.com, by zadać pytanie.